Wyobraź sobie, że zwykłym ludziom przez całe życie mówi się jedno: trzymaj pieniądze w banku, oszczędzaj, nie kombinuj, nie ryzykuj, nie interesuj się tym, co robią wielcy gracze. Pracuj, odkładaj i ufaj im. A potem patrzysz na to, co robi największy zarządzający aktywami na świecie: BlackRock. Firma, która nie obraca drobnymi. Nie mówi się o tysiącach, nie mówi się o milionach. Oni zarządzają bilionami dolarów. I wtedy zaczyna się robić ciekawe. Bo kiedy zwykłemu człowiekowi mówi się, że ma siedzieć spokojnie na koncie bankowym, wielki kapitał siedzi w akcjach największych firm świata, w technologii, w obligacji, w infrastrukturze, w złocie i coraz mocniej również w bitcoinie. I tu pojawia się najważniejsze pytanie. Jeżeli gotówka w banku jest taka bezpieczna, jeżeli system finansowy jest taki stabilny, jeżeli zwykły człowiek nie powinien szukać alternatywy, to dlaczego największe inwestycje świata nie trzymają całego kapitału w gotówce? Dlaczego oni dywersyfikują? Dlaczego mają ekspozycję na aktywa, których zwykłym ludziom przez lata kazano się bać? Dlaczego Bitcoin, który kiedyś był nazywany spekulacją, nagle stał się produktem dla Wall Street? Dlaczego złoto, które miało być reliktem przeszłości, dalej jest jednym z najważniejszych aktywów w czasach kryzysu? Kryptofamilio, dzisiaj nie będzie bajki o szybkim wzbogactwie. Dzisiaj będzie o tym, gdzie naprawdę płynie kapitał. Bo BlackRock nie musi krzyczeć, BlackRock nie musi robić paniki, BlackRock nie musi wrzucać emocjonalnych postów w internet. Wystarczy spojrzeć, co mają w portfelu, a ich portfel mówi więcej niż 1000 komunikatów z telewizji. Największe pozycje BlackRock to największe spółki świata: Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, czyli technologia, sztuczna inteligencja, dane, chmura, infrastruktura cyfrowa i globalna kontrola przepływu informacji. To nie są przypadkowe firmy, to są firmy, bez których dzisiejszy świat praktycznie nie działa. Telefon, system operacyjny, chmura, reklama, serwery, dane, płatności, aplikacje, komunikacja. Wielki kapitał nie pyta, czy świat będzie cyfrowy. Wielki kapitał już tam siedzi. Ale to jest dopiero pierwsza warstwa, bo BlackRock ma też ogromną ekspozycję na obligacje, fundusze rynku pieniężnego, infrastrukturę i alternatywne aktywa. Czyli oni nie robią jednej rzeczy. Oni nie stawiają wszystkiego na jeden numer. Oni budują system naczyń połączonych. I teraz słuchaj uważnie. Zwykłemu człowiekowi często mówi się: nie inwestuj, bo to ryzykowne. Ale wielki kapitał wie, że jeszcze większym ryzykiem jest trzymanie wszystkiego w pieniądzu, który niestety traci wartość. Bo inflacja nie przychodzi jednego dnia z wielkim napisem: uwaga, właśnie zabieram ci życie. Inflacja działa po cichu. Dzisiaj kawa kosztuje trochę więcej, jutro paliwo kosztuje więcej. Za miesiąc czynsz idzie w górę, za rok jedzenie kosztuje dużo więcej. A po kilku latach budzisz się i rozumiesz, że twoje pieniądze niby dalej są na koncie, ale kupujesz za nie dużo mniej. I to jest właśnie cichy podatek. Nie głosujesz na niego, nie podpisujesz żadnej umowy, nie dostajesz powiadomienia. Po prostu z roku na rok twoja praca, twój czas i twoje oszczędności są warte mniej. A teraz patrzymy na złoto. Przez lata mówiono ludziom, że złoto jest stare, nudne, nie daje dywidendy, nie płaci odsetek, nie jest nowoczesne. Ale kiedy przychodzi kryzys, wojna, inflacja, dodruk pieniądza, problemy banków albo napięcie geopolityczne, nagle wszyscy przypominają sobie o złocie. Banki centralne kupują złoto, bogaci kupują złoto, fundusze mają ekspozycję na złoto, instytucje tworzą produkty powiązane ze złotem. Dlaczego? Bo złoto nie jest obietnicą polityka, nie jest zapisem w aplikacji bankowej, nie jest długiem drugiej strony, nie da się dodrukować kliknięciem myszy. Złoto jest stare, ale właśnie dlatego przetrwało. I teraz Bitcoin. Bitcoin to zupełnie inna historia, ale mechanizm jest podobny. Na początku śmiali się z Bitcoina, potem mówili, że to oszustwo, potem mówili, że to spekulacja, potem mówili, że to zabawka dla nerdów, potem mówili, że państwa to zakażą. A teraz największe instytucje finansowe świata mają produkty bitcoinowe. BlackRock ma ETF na Bitcoina. Wall Street zrobiła z Bitcoina produkt inwestycyjny. Kapitał instytucjonalny dostał legalne, regulowane drzwi do świata, które kiedyś były poza systemem.
I tutaj trzeba być uczciwym. Bitcoin przez ETF to nie jest to samo, co Bitcoin trzymany samodzielnie na własnym portfelu. O tym właśnie musicie pamiętać. ETF daje ekspozycję na cenę, ale nie daje tej samej wolności, co własne klucze. To właśnie bardzo ważna różnica. Bo Bitcoin został stworzony po to, żebyś nie musiał ufać pośrednikowi. Ale mimo tego sam fakt, że BlackRock i największe instytucje weszły w Bitcoina, pokazuje jedno. Oni już nie mogą go ignorować. I teraz dochodzimy do portfela 33, bo jeżeli oglądasz kryptobajerę od dłuższego czasu, to wiesz, że portfel 33 nie jest magiczną formułą. To nie jest obietnica bogactwa, to nie jest żadna sekta inwestycyjna, to jest sposób myślenia. 1/3 Bitcoin, 1/3 złoto, 1/3 gotówka. Dlaczego tak? Bo każdy z tych elementów odpowiada na inne zagrożenie. Bitcoin to ekspozycja na cyfrową rzadkość, decentralizację i potencjalny wzrost w świecie, który coraz mocniej przechodzi do internetu, danych i cyfrowych aktywów. Złoto to ochrona przed chaosem, inflacją, wojną walutową, kryzysem zaufania i dodrukiem pieniądza. Gotówka to płynność, bo nie możesz być mądry tylko na papierze. Musisz mieć za co zapłacić rachunek, naprawić auto, kupić jedzenie, przeżyć kilka miesięcy, kiedy coś pójdzie nie tak. I teraz najważniejsze. Portfel 33 nie polega na tym, żeby przewidzieć przyszłość idealnie. On polega na tym, żeby nie zostać zaskoczonym tylko jednym scenariuszem. Bo jeżeli masz tylko gotówkę, inflacja może cię zjeść. Jeżeli masz tylko bitcoina, zmienność może cię psychicznie złamać. Jeżeli masz tylko złoto, możesz nie wykorzystać cyfrowego wzrostu, który dzieje się przed naszymi oczami. A kiedy masz 3 filary, zaczynasz myśleć jak ktoś, kto nie chce być ofiarą jednego systemu. I właśnie dlatego warto patrzeć na BlackRock. Nie dlatego, żeby kopiować ich 1:1. Nie dlatego, żeby wierzyć im bezgranicznie. Nie dlatego, że są po złej stronie zwykłego człowieka. Wręcz przeciwnie. Warto patrzeć na nich dlatego, że wielki kapitał rzadko mówi wprost, co dalej będzie, ale pokazuje to ruchem pieniędzy. A ruch pieniędzy mówi jasno. Kapitał szuka aktywów, kapitał szuka ochrony, kapitał szuka technologii, kapitał szuka infrastruktury. Kapitał nie chce stać bezczynnie w pieniądzu, który ma dodrukować. I teraz zadaj sobie proste pytanie. Jeżeli największe instytucje świata dywersyfikują, jeżeli nie trzymają wszystkiego w jednej walucie, jeżeli szukają ekspozycji na technologię, złoto, bitcoina i alternatywne aktywa, to dlaczego zwykły człowiek ma siedzieć całym życiem na koncie oszczędnościowym i udawać, że nic się nie dzieje? Bo system lubi, kiedy jesteś przewidywalny. System lubi, kiedy trzymasz pieniądze tam, gdzie można je kontrolować. System lubi, kiedy nie rozumiesz inflacji. System lubi, kiedy boisz się aktywów, których nie rozumiesz. System lubi, kiedy jesteś zależny od jednej wypłaty, jednego banku i jednej waluty. Ale świat się zmienia i możesz to ignorować. Możesz dalej mówić, że Bitcoin to bańka. Możesz dalej mówić, że złoto jest nudne. Możesz dalej mówić, że gotówka jest przestarzała. Możesz dalej wierzyć, że bank zawsze będzie działał, karta zawsze przejdzie, aplikacja zawsze się otworzy, a państwo zawsze ci pomoże. Tylko że wielki kapitał nie buduje portfela na wierze. Wielki kapitał buduje portfel na scenariuszach. Co jeżeli inflacja wróci? Co jeżeli system bankowy znowu się zachwieje? Co jeżeli dolar będzie tracił zaufanie? Co jeżeli cyfrowe aktywa staną się nową warstwą finansów? Co jeżeli złoto dalej będzie ucieczką w czasach chaosu? Co jeżeli gotówka stanie się dobrem, którego ludzie zaczną szukać dopiero wtedy, kiedy będzie za późno? I właśnie dlatego portfel 33 ma sens. Jako koncepcja. Nie dlatego, że gwarantuje sukces, tylko dlatego, że przestajesz być całkowicie zależny od jednej wersji przyszłości. Bitcoin mówi, mam ekspozycję na cyfrową rzadkość. Złoto mówi, mam ochronę poza systemem długu. Gotówka mówi, mam płynność na teraz. 3 różne funkcje, 3 różne światy. Jedna idea, nie oddawać całej kontroli systemowi. I teraz powiem coś brutalnie.
Największy błąd zwykłego człowieka nie polega na tym, że nie ma milionów. Największy błąd polega na tym, że nie ma planu, bo kiedy nie masz planu, reagujesz dopiero wtedy, kiedy coś się dzieje, kiedy ceny już wzrosły, kiedy złoto już uciekło, kiedy Bitcoin już zrobił ruch, kiedy bank już ograniczył dostęp, kiedy karta już nie przeszła, kiedy gotówki nie ma już w bankomacie. I wtedy nie budujesz strategii, wtedy gasisz pożar. BlackRock nie gasi pożaru w ostatniej sekundzie, wielki kapitał ustawia się wcześniej. BlackRock nie gasi pożaru w ostatniej sekundzie, wielki kapitał ustawia się wcześniej. I to jest lekcja dla nas. Nie musisz mieć bilionów dolarów, nie musisz mieć armii analityków, nie musisz grać jak fundusz z Wall Street, ale możesz zrozumieć zasadę. Nie trzymaj całego życia w jednym koszyku, nie ufaj ślepo jednej walucie, nie ignoruj złota, nie ignoruj bitcoina, nie lekceważ gotówki i przede wszystkim nie czekaj, aż telewizja powie tobie, że coś jest ważne, bo kiedy telewizja mówi, że coś jest ważne, wielki kapitał często już dawno tam jest. Dlatego pytanie na koniec nie brzmi, czy BlackRock ma rację. Pytanie brzmi, czy ty masz swój plan, zanim kolejny kryzys zmusi cię do działania? Bo oni już mają swój plan, a ty? Witaj w Crypto Family.